Cześć, mam na imię Igor. Mam na imię Sawin Kiryło. Przyjechałem z Ukrainy, z Doneckiego obwodu. Jestem z Ukrainy, z takiego miasta jak Rivne. Cześć, nazywam się Sofia. Nazywam się Alisa, jestem obywatelem Ukrainy i ponad 2 lata mieszkam w Polsce. Nazywam się Daryna Melnik, przyjechałam z Charkowa z Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 roku. Znajduję się w Polsce blisko 4 lat. Za ten czas już przyzwyczaiłem się do tego kraju i znalazłem pracę, która mnie się podoba i się nauczyłem się języka polskiego na poziomie porogowym. Przyjechałam z miasta Zaporoże, to jest na południu Ukrainy, w ogóle jest bardzo daleko od Jeleniej Góry. Żeby komunikować, uczyłam się więcej niż 1 rok. Uczyłem się języka polskiego cały ten czas. Pierwszy czas pracowałem na fabrykach, kontaktowałem zwykle z Ukraińcami i nie miałem możliwości się nauczyć się języka. Swoją historię uczenia się języka polskiego zaczęłam miesiąc przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wtedy kupiłam online kurs i uczyłam się w taki sposób, aby przede wszystkim to było ciekawe i użyteczne dla mnie. Starałam się cały czas ćwiczyć codziennie swoją wymowę, oglądać bajki po polsku. Tak się stało, że ten język po prostu wszedł mi do serca. Uczyłam się języka polskiego gdzieś przez około rok, może 1,5. I główną metodą, z której korzystałam, to była metoda konwersacyjna, czyli starałam się jak najczęściej rozmawiać z Polakami. Starałam się po prostu, kiedy czegoś nie rozumiałam, coś dla mnie było niezrozumiałe, to zawsze pytałam i prosiłam poprawiać moje błędy. Potrzebowałem więcej kontaktu z ludźmi, którzy rozmawiają w języku polskim jak w języku ojczystym. Do tego jak przyjechałem do Polski, to nie uczył się języka polskiego. Nauczył się przez to, co gadałem z ludźmi. Takie praktykowanie konwersacji sprawiło mi bardzo dobrą taką robotę, nie wiem jak jeszcze powiedzieć, bo to pozwoliło mi po prostu zdobyć jakąś pewność siebie i polepszyć moje umiejętności językowe. Kiedy przyjechałem, to od razu zacząłem myśleć, że wszystko wiem, ale to nie było tak. Dlatego, żeby normalnie rozmawiać z ludźmi, mi starczyło, nie wiem, gdzieś prawie takich pół roku. Ja chciałam się zapisać na kursy językowe, ale to nie było dla mnie po prostu korzystne, bo gdzieś po 7 miesiącach mieszkania w Polsce znalazłam pracę w centrum językowym, gdzie właśnie za pomocą swojej szefowej zaczęłam uczyć polskiego. Po wybuchu wojny w lutym 2022 roku musiałam przeprowadzić się ze swoją rodziną do Polski i wtedy zaczęłam myśleć, w jaki sposób mogłabym się zintegrować i adaptować się w polskie społeczeństwo i zrozumiałam, że język to główne narzędzie, które pozwala na to, aby wejść na jeden poziom z Polakami. Doszedłem do wniosku, że nie ma uniwersalnego sposobu, żeby nauczyć się języka, ale niemożliwe w moim wypadku było jego się nauczyć bez kontaktu z ludźmi. Kiedy zaczynałem rozmowy z ludźmi, to bardzo się stresował przez swój akcent taki ukraiński. Żeby nauczyć się języka polskiego, miałam różne bariery. Brak komunikacji, bo pracuję online, brak przyjaciół. Najpierwszy barier przy nauczeniu się języka polskiego to oczywiście alfabet polski i nieprzyzwyczajoność do dźwięków typu ci, szy, zi. Żeby nauczyć się języka polskiego, ja rekomenduję innym ludziom, którzy tylko to próbują, żeby nie bać się komunikować z innymi ludźmi, czytać więcej literatury. Opowiem o barierach, z którymi borykałam się jako migrantka, kiedy przyjechałam do Polski. Po pierwsze to wymowa i akcent, bo na przykład język polski ma takie dźwięki, których nie mamy w swoim ojczystym języku i to bardzo trudno zrozumieć i zacząć poprawnie ich wymawiać. Nie znam metody, które działają na wszystkich, ale uważam, że dla mnie wygodniejsza metoda ta, która ma program rozpisany, kiedy można mieć przerwę i wrócić do tego tematu i znów jego przekształcić. Co mogę poradzić osobom, które się chcą nauczyć się polskiego języka,
nie boję się. Moja porada jest taka, żeby ktoś poszedł w jakieś miasto albo i znalazł sobie jakąś koleżankę albo kolegą i zaprosił ją na jakąś herbatę, kawkę i po prostu rozmawiał na jakieś tematy, na przykład tam, nie wiem, sportowe. Państwo może oglądać takie bajki dla dzieci. Dlatego, żeby się nauczyć języka polskiego, w moim życiu sprawdziła się metoda samodzielnego nauczenia przez podręczniki. Ze względu na własne doświadczenie radzę osobom, które uczą się języka polskiego, codziennie starać się rozmawiać, opisywać to, co widzicie obok siebie, oglądać YouTube'a, TikToka. Ja bym poradziła po prostu nie bać się rozmawiać, bo ważne jest przełamanie tej bariery językowej i moim zdaniem przez takie konwersacje, jak na początku powiedziałam, to jest najlepsza metoda, naprawdę. Osobom, które zaczynają uczyć się polskiego, życzę powodzenia, nie poddawać się, iść na głęboką wodę i dać radę.